Do określenia granicy plastyczności nie jest potrzebny nam żaden dodatkowy sprzęt. Norma europejska zaleca wprawdzie wałeczkowanie na szklanej płytce roboczej, natomiast równie dobrze możemy to zrobić po prostu w dłoniach. Do tego badania potrzebujemy około 15-20 gram gruntu, czyli mniej więcej taką ilość. Dobrze by było, gdyby to była pasta gruntowa, taka sama, której używaliśmy do określania granicy płynności. Tyle tylko, że ją odrobinę podsuszamy. Potrzebna jest trochę bardziej sucha. Ten grunt, który będziemy badać, najpierw w dłoniach rolujemy, wałeczkujemy, po to, żeby ciepło naszych dłoni troszkę ten grunt rozgrzało i wysuszyło. W momencie, kiedy on już zaczyna nam pękać, zobaczcie, to znaczy, że już troszkę wysechł, no to wtedy dzielimy ten wałeczek na pół. Jedną z tych połówek wkładamy do przygotowanej parowniczki. Mam już parowniczki opisane numerkami i zważone, jaką mają masę. I jedną tą próbkę wkładam do parowniczki i przykrywam drugą parowniczką po to, żeby nam nie wyschła. Natomiast drugą z tych próbek dzielę na 3 części. Mniej więcej równe części. A następnie zaczynam wałeczkować, czyli zwijam jedną z tych porcji w kulkę i między tą częścią jednej dłoni, a tą częścią drugiej dłoni, jak nakazuje norma polska, mogę wałeczkować, aż do uzyskania wałeczków o grubości około 3 mm. Według normy ISO powinno się wałeczkować na szklanej powierzchni. No i wtedy wykonujemy to w ten sposób. Rzeczywiście wtedy to wałeczkowanie jest wygodniejsze, aczkolwiek może trwać trochę dłużej, ponieważ mniej osuszamy ten grunt ciepłem swoich dłoni. Jeżeli uzyskamy wałeczek o grubości około 3 mm i nic jemu nie jest taką, zobaczcie, dżdżownicą, idzie sobie dżdżownica, tak? I nic się z nim nie dzieje, to znów zwijamy go, robimy z niego kulkę. Jak mamy kulkę, no to znów robimy wałeczek. I robimy to tak długo, dopóki ten wałeczek nie zacznie nam się niszczyć, czyli nie zacznie się rozpadać. Zobaczcie, on mi już trochę pęka. No ale może trochę źle przytrzymałam. Zobaczymy, czy da się zwinąć w kulkę. Udało się. No to jeszcze raz. O, zobaczcie, nie da się już jego wałeczkować. Jeżeli tak, to co jest, zbieram, wkładam do parowniczki, przykrywam drugą, żeby mi nie wysechł bardziej i zajmuję się drugą porcją. W ten sposób robię zarówno tą porcję, jak i tą, którą sobie już zachowałam wcześniej w drugiej parowniczce. Czyli do tego badania potrzebujemy zniszczone wałeczki wykonane z około 15 do 20 gram gruntu. Mam dwie parowniczki, w których łącznie miałam około 15 do 20 gram gruntu. Wykonałam wałeczkowanie, wałeczki się zniszczyły, czyli połamały. Przy okazji warto jest obserwować, w jaki sposób niszczy się wałeczek, dlatego że to nam określa rodzaj gruntu. No i te parowniczki w trakcie badania, przypominam, były zabezpieczone przed wysychaniem. Te parowniczki oczywiście muszę zważyć. A następnie wkładam je oczywiście do suszarki i suszę do stałej masy, czyli za kilkanaście godzin przyjdę, wyciągnę sobie te próbki z suszarki i sprawdzę, jaką mają wilgotność. Średnia arytmetyczna z tych dwóch próbek da nam wilgotność, która nazywana jest granicą plastyczności. Po kilkunastu godzinach przyszłam do laboratorium i zważyłam parowniczki, które umieściłam wcześniej w suszarce. Przepisałam sobie wyniki z tablicy do arkusza kalkulacyjnego. W tym wierszu znajdują się masy parowniczek po wysuszeniu.
Przypominam, wilgotność gruntu to jest nic innego jak masa wody w stosunku do masy szkieletu gruntowego. Masa wody to jest różnica pomiędzy masą gruntu wilgotnego i gruntu suchego, więc mogę sobie wpisać tutaj formułę i oczywiście w drugiej próbce będzie taka sama. Masa szkieletu gruntowego to jest po prostu masa gruntu suchego. Otrzymam ją z odejmowania również, czyli sobie odejmuję masę parowniczki z gruntem suchym minus masę pustej parowniczki. No i wilgotność, ponieważ wilgotność jest podana w procentach, no to co mamy? 100 razy masa wody podzielić przez masę suchego gruntu i wychodzi mi wilgotność 15,86%. No i teraz zobaczymy, czy w drugim wyjdzie podobna. Wychodzi podobna w zakresie, który reguluje norma, więc mogę uznać, że granica plastyczności mojego gruntu to jest średnia z tych dwóch pomiarów. Czyli 15,81%.